Witam wszystkich, ja jestem Daris i chciałbym Was zaprosić na prezentację modu wartego uwagi. Jest to mod, który jest na wszystkie platformy, no i jest moim zdaniem bardzo ok, bardzo dobry, zarówno pod względem wyglądu, jak i również jakości, także jest schludny i wygodny. Dużo pozytywów mam, powiem Wam, ale to za chwilę. Twórcą modu jest Top Ace 888, 6,2 MB pojemności mod ma, no i został wydany na wszystkie platformy. Mod, który ładuje towar sam, jest autoload, jak i również bele jest autoload. Tutaj na tym jest 24, 40, teraz 6, 12, 24, 36 i 6, 42 bele tutaj duże są. Także no jest pojemne. Występuje w dwóch wersjach. Jest długa wersja i krótka wersja. Także jeśli chcemy to znaleźć, to musimy wejść w sklep, w zakładkę technologia zbioru bel i mamy tutaj flatbed semi-trailer 28 000, to ma 9000 litrów pojemności, bele od 125 do 189 okrągłe, kwadratowe od 180 do 240 cm. No i widać, że tutaj dużo rzeczy bierze. Chodzi o to, że można sobie wybrać po wyborze. Jest standardowa, jest z autoloadem dla bel, jest z autoloadem dla palet i znowu standard. No i tu mamy do wyboru opony, mamy ustawienia naklejek, czyli to jest ta tylnia naklejka. Można sobie zmieniać kolor, można dorzucić sobie zaczep. Zaczep. Także ma dodatkowo jeszcze można sobie coś podpiąć do niej, no i kolory. Także to jest to. Później mamy mniejszą, ta jest 3-osiowa, ta jest 2-osiowa. Te same parametry, jeśli chodzi o załadunek bel. No i tutaj tylko jest 60 000 litrów pojemności. No i teraz bele to jest standardowo jak każde autolot przyczepy. Troszeczkę z nią grałem, ale używałem jej podczas gry, ale nie używałem jej do bel dokładnie. Ładując tutaj te bele, nie widziałem żadnego problemu, żeby je rozładować, załadować, także bardzo fajnie to ciekawie przeszło, płynnie przechodzi, wychodzi. Tutaj mamy, zaraz sobie włączę informację pomocniczą i jak sobie wejdziemy, jest pozycja transportowa. No i teraz wyładuj belę, wciskamy L1 trójkąt przy wyładowaniu beli, no i ruszamy sobie, w jakiej pozycji chcemy, żeby te bele zostały wysunięte, czy na lewo, czy na prawo, na wysokość jaka jest. To jest dość duży plus, bo można ustawiać raz, dwa, no prawie 3, może by się udało, nie testowałem. To jest lewo, prawo, góra, dół, a teraz jeszcze można obracać je na boki w dowolnej pozycji, co jest naprawdę dużym plusem i w takich pozycjach, czyli jakieś pagórki, jakieś wzniesienia, nierówności, to jest fajne. Podoba mi się to, no, jest dobrze. Później, czyli tak, przy wciśnięciu L1 gałka prawa, lewo, prawo, góra, dół. Przy wciśnięciu R1 lewo, prawo, nie, prawo, lewo, góra, dół. Tak to wygląda. I później jest L1, R1 gałka prawa, prawo, czyli lewo, prawo, góra, nie ma. Jest później coś w stylu pod skosem. Aha, tak się obraca jeszcze. Nie, no to jest lewo, prawo. A góra, dół, aha, to jest, można jeszcze wysunąć do tyłu. Okej, dobra. Czyli jest no multum kombinacji, co daje dużo możliwości przy rozładunku bel.
co mi się bardzo, bardzo podoba. Jest to duży plus. Teraz gdzie to było? To nie tu. Tu w miarę, żeby równo. Wyładuj belę. L1 trójkąt. Bele zostały wyładowane. Dobra, teraz wchodzimy z powrotem. Przerwij wyładowanie. Pozycja pracy. To za chwilę sobie włączymy pozycję pracy, tylko sobie odjadę. Teraz włączyłem pozycję pracy przy wciśnięciu L1 i kwadrat. Standardowo wszystkie takie autoloady mają właśnie tą funkcję, jeśli chodzi o belę. No i teraz sobie podjeżdżam i bele się ładują z powrotem. Super. Teraz się zastanawiam, czy będzie taka sama funkcja jak w tamtej przyczepie, ale to zaraz do niej przejdę, tylko sprawdzę, czy da się je do skupu przywieźć, nie zrzucając fizycznie ich, tylko sprzedać je z przyczepy. Bo jest taka możliwość przy tamtej przyczepie, jeśli są... Nie, tu jest tylko wyładuj. Nie ma takiej opcji, dobra. Czyli takie informacje bazowe, standardowe, jeśli chodzi o belę. Teraz przejdźmy sobie do załadunku palet z łańcucha produkcyjnego, bo tu troszeczkę więcej jest zabawy. Ta przyczepa jest dużo ciekawsza. Dlaczego? Przed pojawieniem się tej przyczepy wszystkie autoloady, jakie były, mogły pobierać tylko jeden produkt z danego łańcucha produkcyjnego. I nie można było mieszać, także jeden produkt się załadował i trzeba było do końca załadować jeden produkt, zawieźć go do skupu, przywieźć i wziąć, załadować drugi. Ta przyczepa daje nam możliwość załadowania 3 produktów. 20 000 z każdego, także to jest przyczepa krótka, można jeszcze wykorzystać długą, co da nam 90 000 litrów, prawda? Tutaj mam, jak widzicie, czekoladę, ser i materiał. I teraz tak, spróbujemy to najpierw rozładować w miarę bezkonfliktowo. Czyli tak, przy wciśnięciu L1 mamy opcję Loading Area Mark On. To się nam przyda, jeśli będziemy chcieli załadować palety. Najpierw to wyłączamy. Przy wciśnięciu R1 jest funkcja trójkąt wyładuj i tutaj mamy jeszcze pod tą opcją funkcję kierunek wyładunku. Jest przód, jest środek, jest tył. Z tego co się domyślam, którą strefę chcemy rozładować. Dajmy na to, chcemy środek najpierw rozładować, w środku powinien być ser. Więc jeśli nacisnę trójkąt, powinien się wyładować ser teraz. Nie. Wyładował się materiał, który był na początku, czyli źle myślałem. I wyładował się po środku. Dobra. Czyli tak to nie działa. Ok, spróbujemy jeszcze raz materiał wyładować. W takim układzie. Do przodu. Jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra. Materiał mamy wyładowany. W takim razie tutaj sobie wyładujemy kolejny produkt. Teraz tak. R1, przepraszam. No i damy wyładunek przód teraz. I trójkąt. Dobra, czyli wychodzi na to, że bez różnicy co wyładowuje się pierwsze. To co jest pierwsze w pozycji. Dobra, to mamy wyładowane. No i ostatnio została czekolada do wyładowania. Tylko muszę ostrożnie, żeby nie zacząć ładować. Ok. O, jeszcze ser tutaj został. No proszę. Dobra. Dobra. I jeszcze coś zostało, 1000 litrów. Dobra, jest ostatnia paleta. Tu jest tak, że wychodzi na to, że te palety, które są na przyczepie, one mają większą pojemność, bo jeśli jest coś poniżej lub 1000, no to nie widać, żeby po prostu
było coś na palecie, ale statystyki pokazują tam na dole. Dobra, teraz tak. Można sobie podjechać i załadować sobie towar, nie włączając tych znaków, ale jeśli sobie włączymy te znaki, jest tak, opcja załadunku zaznaczona, każda strefa ma swoją, no i to jeszcze można, jeśli wciśniemy sobie L1, można sobie przednią prawą gałką lewo, prawo, góra, dół ustawić sobie, czyli jeśli mamy nierówny teren, można sobie trochę podnieść lub obniżyć, także to jest fajne, bo to można sobie regulować i to jest duży plus. No i tylko najeżdżamy sobie na pole i już się po prostu załadowuje i widać, że pojawia się paleta. Także to jest bardzo, bardzo przydatne. Teraz tak, można przy wciśnięciu R1 mamy jeszcze opcję przełącz tryb pracy. Jeśli wciśniemy sobie lewą gałkę, znikają nam te marki i teraz tak, możemy sobie też ładować w ten sposób. Oj, źle zrobiłem. Dobra, muszę sprawdzić taczy kolana. Dobra, już wiem, o co chodzi. Miałem wybrane towar z modu, gdzie mógłbym podnosić ręcznie. Po załadunku tego, rozładunku stał się normalnym towarem. Już nie jest tym, że można go łatwo podnosić. Dobra, w takim razie szybciutko wózek, bo chcę Wam pokazać funkcję jeszcze. O, weźmiemy sobie jedną paletę. I teraz tak, tak jak wcześniej mówiłem, tam zostały wyłączone te marki, które były na ziemi i teraz powinno załadować z wózka. O, czyli działa. Możemy sobie też zasymulować ładunek w ten sposób, trochę ułatwienie, bo układa się sam, co jest naprawdę też dobre, nie pozbawiając nas przyjemności dla osób, które lubią manualnie sobie ładować, jeśli mamy czas. A to autolot taki właśnie, który jest z ziemi, no to jest już dla osób takich, które naprawdę chcą zaoszczędzić na czasie lub mają problem z załadunkiem ręcznym, bądź jakikolwiek powód. Także wciskamy R1, znowu lewa gałka wciskamy, pojawiają się nam znaki i można sobie wtedy już podjechać, no i ładuje się. Tylko tak, trzeba ostrożnie uważać, jeśli chcemy załadować 3 różne produkty, to musimy tak najeżdżać na produkt, żeby nie zahaczył o następny sektor, żeby się nie naładowało, jeśli chcemy 3 produkty, prawda? Bo jak nie, to trzeba będzie później rozładowywać. Także to sobie już tutaj załadujemy. No i jest jeszcze jeden ciekawy motyw z tym. Właśnie to, co chciałem sprawdzić przy belach. Sprawdzę właśnie to i pokazując Wam, jak to wygląda w tej wersji, jeśli chodzi o palety. Dobra, mamy 20 000. Teraz by wypadało... Nie, muszę jechać z tamtej strony, bo ser jest ostatni, a ser będę w takim układzie ładował na końcu. Teraz sprawdzę. Postawię się to w takiej pozycji, żeby mi te pola nie chwytały. I teraz tak, spróbujemy przesunąć te marki. Czy to się będzie teraz ładować? No i może są za wysoko. Zaraz sprawdzę wysokość jeszcze, bo mi się może przestawiło.
To jest właśnie... No spróbujmy, tak. No, nie działało. No ciekawe. Myślałem, że to będzie bez problemu. Dobra, a spróbujmy w takim razie standardowe. Jak podjadę w ten sposób. No, na przednie nie powinno mi się załadować, bo już jest załadowane. Więc teraz się powinno ładować. Nie ładuje się. Teraz złapało, ok. Może nie jestem wystarczająco blisko. Właśnie, blisko. Dobra, to załadowało. Spróbuję jeszcze raz przesunąć. No nie chcę. Chyba że robię coś źle. Nie wiem jak wysoko jest zostawiony. Może tak? Lekko pod ziemią. Też nie. Uzupełnij przyczepa. A, może trzeba wcisnąć, ale... A, mam. Trzeba przycisk wcisnąć. Dobra. Czyli wychodzi to, że jest raz, dwa, trzy, cztery. L3 wcisnąć, to jest wtedy ładuje się. O. Może cofnę, bo... O, wciskam L3 i się ładuje. Dobra, już mam. Czyli po przesunięciu tych linii trzeba wcisnąć L3, żeby to zadziałało. Ale tu widzę, że już zbiera to automatycznie. Może wystarczy tylko raz wcisnąć. Lub jeśli nie załapie, to wtedy. No powiem wam, jest to przemyślane. Funkcje, które tutaj są, mają sens. No i działają. Tylko po prostu trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę cierpliwości na to poświęcić, a później jak już będziemy wiedzieć, jak wszystko działa, bezproblemowo możemy później używać tej przyczepy, bo myślę, że jest warty. Nie używałem jeszcze dużo godzin, także nie wiem, czy będzie to miało wpływ na inne mody, bo czasami, jak wiecie, zdarza się, że mody mają kolizję między sobą, no i albo wywala z gry, albo po prostu coś dziwnego się dzieje. Dobra, tu mamy już zebrane, teraz wystarczyłoby jeszcze sery zabrać i pojedziemy na skup. O, musiałem znowu wcisnąć przycisk, żeby zaliczyło. Teraz sobie zresetuję pozycję tych marków i sobie teraz już załapało to, także to co jak jest zresetowane, no to dość w miarę szybko i sprawnie łapie. A jeśli mamy trudny dostęp, no to musimy przesunąć sobie te linie, no i później wcisnąć L1. Nie, wcisnąć tylko L3. Uzupełnienie przyczepy. To jest bez żadnego L. No i tak jak mówię, przyczepa robi swoją robotę. Nie muszą być to wszystkie trzy produkty, może być to również jeden produkt na wszystkich trzech sektorach, także można w ten sposób, ale bardzo fajna rzecz, że mamy wybór i możemy sobie zrobić, przetransportować trzy różne produkty. Dobra, marki sobie włączam i jadę na skup teraz. No teraz będzie też ciekawa rzecz, mianowicie jeśli sobie podjedziemy pod skup, nie trzeba będzie zrzucać tego towaru z przyczepy i do skupu. Podjeżdżamy sobie pod skup, no i mamy tkaniny, bo jest to w pierwszej kolejności do sprzedaży. Po pierwsze załadowałem tkaniny.
Ale teraz wciskam R1 i sprawdźmy. O, jest środek, jest czekolada. Tył, nie łapie tyłu. Muszę podjechać. I ser żółty. Czyli jest przód tkaniny, czekolada i ser żółty. I też tak powinno być przy rozładunku. Przepraszam. I też tak powinno być przy rozładunku na ziemię, że powinno się wyładowywać to, co zaznaczamy, czyli kierunek rozładunku przód, tył, środek i tył. No, tam to wtedy nie załapało, nie zadziałało. Nie wiem, może to jest jeden taki minusik. Mi to nie przeszkadza. Dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawe. No i jak wciskniemy sobie R1 trójkąt, towar się sprzedaje. Akurat ser, który został zaznaczony z tyłu, sprzedał się. Teraz zmienimy sobie na przód. Sprzedamy tkaniny. Sprzedają się tkaniny. I tak jak mówię, też tak powinno też działać właśnie przy rozładunku na ziemię, także nie znam przyczyny, dlaczego tak nie działa. Bardzo fajnie wyglądają te paczki. Dobrze, że to wygląda w ten sposób, nie inaczej jest to tak czysto schludnie. Ogólnie mod naprawdę warty uwagi. Polecam go sobie sprawdzić. No i na pewno duży plus, jeśli chodzi o konsolę, bo na konsolę, jak wiemy, mamy dość ograniczone mody, a takie mody to na wagę złota są takie, że polecam sobie sprawdzić, ogarnąć sobie ten temat właśnie z tymi przyczepami. Jak mówię, warto. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.